Przez 20 lat spędzonych we Włoszech zobaczyłem rzeczy fajne, ciekawe, ale też takie absurdalnie głupie. I to wszystko w tej playliście będę chciał Wam pokazać. Karabinierzy, czyli carabinieri. Kim oni właściwie są? Czym różnią się od zwykłej policji? Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek i zaraz się o tym dowiecie. Carabinieri. Na pewno o nich słyszeliście, bądź widzieliście osobiście podczas Waszego wakacyjnego pobytu w słonecznej Italii. Mam nadzieję tylko, że nikt z Was nie miał z nimi do czynienia. Co to jest właściwie za formacja? Dlaczego tak właśnie się nazywają? I jaka jest naprawdę różnica pomiędzy carabinieri a policją? Zacznijmy od początku. Kiedy powstała formacja carabinieri? Data powstania 1814 rok. Założycielem był król Sardynii Vittorio Emanuele I, a głównym i podstawowym celem była ochrona terytorium i przede wszystkim utrzymanie porządku publicznego. Głównym środkiem transportu były konie i od samego początku ich podstawową bronią były lekkie karabiny. I stąd właśnie nazwa carabinieri, dlatego że mieli karabiny i faktycznie często widać ich z karabinami, z bronią automatyczną, nawet podczas zwykłej kontroli drogowej. I przyznam szczerze, że to często robi wrażenie. Nazywani są także Fiamme d'Argento, czyli srebrne płomienie. Jest to ich symbol i mają oni te płomienie przyczepione. Widać na ich czapkach tutaj takich pokaźnych, jak tutaj widzicie. Tyle króciutko o historii, ale Was pewnie najbardziej interesuje. Czym tak naprawdę różnią się karabinierzy od policji? Już Wam to wyjaśniam. Zasadnicza różnica jest taka, że karabinierzy to siły zbrojne. Podlegają bezpośrednio pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Co za tym idzie? W przypadku jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego ich głównym i podstawowym zadaniem byłaby ochrona terytorium. Karabinierzy mogą być także wysłani na misje pokojowe w różnych częściach świata. A policja to siły porządkowe. Podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I to jest największa różnica pomiędzy tymi dwoma formacjami. Na co dzień wykonują oni taką samą robotę, którą wykonuje zwykła policja, czyli od interwencji domowych, przez zwykłe kontrole drogowe i co najważniejsze, walka z mafią. Co trzeba zrobić, żeby zostać karabinierem? Mam tutaj kolejną pomoc. Słuchajcie, w sumie niedużo. Kandydat musi mieć od 17 do 26 lat. Nie są wymagane nawet studia, wystarczy matura. Kandydat musi wziąć udział w konkursie publicznym, tak się to nazywa, Concorso Pubblico, gdzie przechodzi przez testy sprawnościowe, testy psychofizyczne, jakieś tam różnego rodzaju inne testy. Wiadomo, kandydat nie może mieć żadnych problemów z prawem. Aha, i wzrost, a konkretnie wymagane minimum. W przypadku mężczyzny 1,70 m, jeśli kandydatką jest kobieta, minimum to 1,65 m. Niestety, jeśli ktoś jest z tych niższych, to musi sobie poszukać innego zajęcia. Jeśli pozytywnie przejdą takie testy, wtedy wstępuje do formacji, gdzie trwa kolejne szkolenie, 12-miesięczny kurs w przypadku zwykłego karabiniera szeregowego i 24-miesięczne w przypadku karabiniera wyższego stopnia. I to już są szkolenia, które bezpośrednio związane są z ich przyszłą pracą. Wiadomo, że w Polsce żartuje się z policjantów, we Włoszech jest nie inaczej, o karabinierach też takie są. Na początku XIX wieku, kiedy ta formacja powstawała, umiejętnością, którą musiał posiadać kandydat, było to, że musiał umieć pisać i czytać. Nie było to takie oczywiste. To w dzisiejszych czasach zostało przekręcone w żart. Włosi często mówią, wiecie dlaczego jest ich zawsze dwóch? Bo jeden umie czytać, a drugi umie pisać. Nie wiem, czy to było takie śmieszne. Ocencie to sami. A teraz pytanie pewnie, które sobie zadajecie. Ile taki karabinier zarabia? Tutaj patrzę sobie w telefon. Średnio w 2023 roku 1570 euro na rękę. Zwykły szeregowy karabinier. Wiadomo, że im wyższy stopień, tym pensja też wzrasta, staż też do tego dochodzi. Wyższy stopień może zarabiać spokojnie ponad 2000. Nie jest to jakoś dużo, biorąc pod uwagę, że jest to niebezpieczna robota. Chociaż oni sami sobie taką robotę wybierają, nikt ich do tego nie zmusza. Tak czy siak powinni zarabiać na pewno dużo więcej.
Ale uwaga, bo do pensji dochodzą różnego rodzaju dodatki. Tu znów patrzę sobie w telefon. Mają oni też bardzo dużo zniżek. W regionie Lombardia, czyli tu, gdzie się znajdziemy, nie płacą oni w ogóle za komunikację miejską. Zniżki na parkingach, na wszystkich lotniskach. Mają zniżki też w wielu hotelach. Mają zniżki też na siłowniach. Na uniwersytetach płacą dużo niższe stawki. Adwokaci płacą mniej za telefony, czyli widocznie mają jakieś inne taryfy. Banki, co my tam dalej mamy? Służba zdrowia, tutaj też mają bardzo dużo zniżek. Ale jest jedna bardzo ciekawa i tu muszę się przyznać, że tego nie wiedziałem, robiąc ten materiał. Mają oni zniżki też na auta, głównie włoskich marek, czyli Fiat, Lancia, Alfa Romeo. I zależnie od pojemności auta, no i też od marki i modelu samochodu, są to zniżki nawet w wysokości 23%. Wcale nie mało. Tak czy siak robota jest bardzo niebezpieczna. Ile lat musi przepracować taki karabinier, żeby pójść na emeryturę? Musi on spełnić dwa warunki. 35 lat pracy oraz wiek 58. Dobra, na dzisiaj to będzie tyle. Kończymy krótki materiał o karabinierach, których na pewno wszyscy widzieliście. Przyjedziecie do Włoch na wakacje, będziecie wiedzieli, kim oni są, ile zarabiają, czym się różnią od policji. Zapraszam na kolejny materiał i przypominam jak zwykle o darmowej subskrypcji. Dzięki za uwagę, pozdrawiam wszystkich, widzimy się w następnym materiale.